Mrozy ścisnęły, minus kilkanaście stopni, wczoraj w nocy minus 14. Jak to się przekłada na sytuację osób w kryzysie bezdomności w Białymstoku? Przekłada się to w taki sposób, że oczywiście zwiększa się frekwencja w naszych placówkach. Podejrzewam, że nie tylko w naszych, ale też we wszystkich organizacjach, które się zajmują prowadzeniem takich placówek. W pewnym sensie jest to zjawisko takie normalne, bo póki nie było tej prawdziwej zimy, to ta frekwencja się tam sobie kształtowała w granicach 30 osób, teraz się już kształtuje w granicach 40, a nawet ponad. Na co są narażeni ci, którzy nie mają domu, którzy są na ulicy i nawet czasami być może nie wiedzą, albo nie mają sił, albo nie są w stanie dotrzeć do takiej placówki jak wasza? No w ekstremalnych sytuacjach na śmierć, oczywiście z wyziębienia, ale jeśli nawet już nie dochodzi do tej ekstremalnej sytuacji, to na pewno poważny uszczerbek na zdrowiu. Ostatnio mamy kilka osób, które są już z odmrożeniami, szczególnie kończyn dolnych. Także to jest rzeczywiście, no, na zdrowiu odbija się poważnie. Różne choroby, przeziębienia, grypa, no i właśnie te odmrożenia. Także to zawsze jest to zagrożenie. Jeśli nie dla życia, to na pewno dla zdrowia. A łatwo przekonać ludzi, żeby skorzystali z waszej pomocy? Czy są takie jednostki, które rzeczywiście trudno przekonać? To już wynika bardziej z doświadczeń służb mundurowych, które po mieście jeżdżą, czy streetworkerów. Ale myślę, że większość osób jednak daje się namówić. Nawet czasami same już przychodzą, bo gdzieś były sobie na pustostanach, ale jak mróz docisnął, to zdecydowały, że jednak potrzebują cieplejszego miejsca. A nawet mamy telefony spoza Białegostoku, z ośrodków pomocy, że właśnie potrzebują gdzieś umieścić osobę, bo była sobie w domu, ale dom nie jest ogrzewany. No i sama przyszła, się zgłosiła, że no, ratujcie, pomóżcie, bo ja już nie wytrzymuję. Jak rozmawiać z człowiekiem, którego spotkamy gdzieś na mrozie, gdzie widać gołym okiem, że ta osoba nie ma domu, nie ma bliskich, gdzieś, nie wiem, siedzi na ławce w parku albo w jakichś kanalizacjach, w jakichś rowach, no ale nie chce skorzystać z pomocy, bo tak często też bywa. Jak rozmawiać z taką osobą? Co robić? Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć, bo ja takich rozmów toczyłem bardzo niewiele, bo my już jesteśmy bardziej tym punktem, gdzie trafiają osoby, a my nie zajmujemy się ich poszukiwaniem na mieście. Myślę, że też nie ma jednego jakiegoś szablonu takiej rozmowy, ale na pewno to, co warto zrobić, nawet jeśli ten człowiek nie chce rozmawiać, czy lekceważy nas, to dzwonimy po służbę. Dzwonimy na policję czy Straż Miejską, że jest taka osoba i oni na pewno się tym zajmą. Przyjadą, porozmawiają i zapewne skierują do właśnie placówki albo wręcz przywiozą, no bo przywożą do nas Nie czasami. przechodzimy obojętnie koło osoby samotnej. Tak, to myślę podstawa, żeby nie przechodzić obojętnie, zapytać nawet, ma pan gdzie mieszkać, gdzie pan mieszka. Oczywiście te osoby mogą kłamać, więc nawet jeśli widzimy, że ta osoba wygląda no już tak dziwnie, drży, czy jest sina, czy coś w tym rodzaju, czy widać po niej, że jest, no, że marznie, to dzwonimy po służby. Ale też muszę tutaj przywołać swoje wspomnienie, gdy kiedyś podczas olbrzymiego mrozu w Białymstoku na mojej drodze w nocy napotkałem mężczyznę, który chyba był, nie wiem, czy nie mieszkańcem Hajnówki. Przyjechał do Białegostoku, żeby załatwić jakąś sprawę i po prostu spotkał kogoś, z kim się napił i był pijany i nie wiedział, gdzie jest, nie wiedział, dokąd ma pójść. Wyglądał normalnie, ale wymagał opieki, pomocy. I gdy zadzwoniłem po służby i przyjechała policja, funkcjonariusze nie chcieli mu pomóc. Powiedzieli, żebym sam zabrał tego człowieka do domu. Z czymś takim też się spotkałem. Oby takich przypadków nie było. Ale jeżeli już powiadomimy służby zadziałają tak jak trzeba i będą chciały przywieźć do was kogoś, kto potrzebuje takiej pomocy, to na jakie warunki, na co może liczyć taki człowiek przy Grunwaldzkiej 76 w Białymstoku? No na pewno na miejsce w ogrzewalni. Bo noclegownię generalnie mamy już zapełnioną. Ogrzewalnia jest takim miejscem, gdzie
Tak naprawdę, faktycznie rzecz biorąc, na dzień dzisiejszy to już mamy kilka osób ponad limit, do którego powinniśmy przyjmować. Jakie są te limity? No akurat 35 w tym roku, w tej edycji, że tak powiem, prowadzenia tych placówek, bo one są dofinansowywane przez nasze miasto. Umówiliśmy się na 35 miejsc. No ale jest mróz, wiadomo, więc nie patrzymy na ten limit, póki jeszcze jest gdzie tą osobę, że tak powiem, wcisnąć w ogrzewalni, to przyjmujemy. Ale oczywiście no też nie będziemy bez końca robić, no bo to są jednak ludzie i w dzień to jeszcze pół biedy, no bo gdzieś tam na krzesełku sobie się wciśnie. Natomiast w nocy my staramy się podchodzić tak po ludzku, bo ustawa mówi, że w ogrzewalni jest tylko wymagane krzesełko, stoliczek i to wszystko. Na noc nie musimy nic dawać, tak? Na noc nawet oni, że tak powiem, nie mamy obowiązku zapewniać miejsca na położenie się. Całą dobę człowiek spędza przy tym, według litery prawa, powinien spędzać przy stoliczku, na krzesełku, wpatrując się ewentualnie w telewizor. Natomiast my no, idziemy poza tą literę prawa i dajemy takie maty do spania, materace. No ale wiadomo, jak ludzie się położą, porozkładają, no to powierzchni zajmuje, więc też nie możemy ich wcisnąć obok siebie jak sardynki, bo to jednak też są ludzie, więc ten limit miejsc jest ograniczony. Więc na pewno taka osoba może liczyć na, póki co jeszcze, na miejsce w ogrzewalni. A z tym się wiąże, że przebywa w ciepłym pomieszczeniu, może się wykąpać, może wymienić ubranie. Też jak trzeba, to i nawet opatrzymy jej jakieś rany. No i posiłek. Czego wy potrzebujecie, żeby skutecznie pomagać tym ludziom? Powiedziałeś o tym, że mogą tutaj osoby się przebrać. Dajecie jakieś ubranie czyste, nowe? Tak, i to właśnie te ubrania pozyskujemy głównie od darczyńców, za co bardzo dziękujemy, bo białostoczanie są bardzo hojni, bardzo dużo dają. Na pewno potrzebne są nam buty, zwłaszcza męskie. Oczywiście nadal ubrania też, zwłaszcza męskie, plus teraz bardzo specyficzny taki towar potrzebny, opatrunki, bandaże właśnie do odmrożeń, czyli jakieś maści ze srebrem, czy opatrunki ze srebrem, szczególnie one się sprawdzają, bo sporo właśnie takich zabiegów musimy, że tak powiem, przeprowadzać wobec naszych podopiecznych, żeby ratować ich zdrowie. I co, nie ma cukrzycy? No to i dobrze. Produkty do kuchni? Żywność? Tak, jak najbardziej. Też się przyda. Wsparcie większe od miasta? Od władz? To głębszy temat, na pewno przydałoby się, no ale to mi wydaje mi się, że to jest temat nawet na oddzielną rozmowę. Tak, więcej by się na pewno przydało. A jeżeli ktoś będzie chciał z tą pomocą do was dotrzeć, gdzie was szukać, w jaki sposób przekazywać te dary? To najprościej przywieźć na ulicę Grunwaldzką 76. Dyżurka jest od razu praktycznie przy głównym wejściu, w głównym wejściu, tam powiedzieć, że przywiozą darowiznę i chętnie tam chłopcy pomogą rozładować. Także śmiało można przywozić. Wcześniej lepiej zadzwonić? Można zadzwonić, można nawet nie dzwonić, od razu z marszu przyjeżdżać. Ku dobrej nadziei, Białystok, Grunwaldzka 76. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję również. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu.